Szanowni Państwo, jest to informacja dla pasażerów podróżujących do Oslo samolotem polskich linii lotniczych LOT numer rejsu LO 481. Z przykrością informujemy, że lot Państwa samolotu będzie w dniu dzisiejszym opóźniony z przyczyn technicznych. Kolejne informacje podamy o godzinie 7:40. Bardzo przepraszamy za niedogodności. Ladies and gentlemen, it's information for passengers traveling to Oslo on Polish Airlines flight number LO 481. Our flight to Oslo will be delayed due to technical reason. Next information will be at 7:40. We'll apologize for the inconvenience. Na obcej ziemi. Ciężko tak opisać, wiesz, powiedzieć jak to było, no bo wiesz, wtedy różnie było, na osiedlu się siedziało, tu ktoś tam coś zapalił, ktoś się czegoś napił, to wiesz, różnie, wiesz jak to było, osiedlowe akcje. To może nie było tak, że od razu człowiek nauczył się rapować, nie, wiesz, zaczęło się, że byłem takim ziomkiem od kaset, wiesz, bo ja załatwiałem wszystko, co było możliwe, tak więc też gdzieś tam byłem dostawcą rapu, nie, na osiedlu po części, nie. Pełniło. To były czasy, miejsca znajomości, nasze osiedle, czasy młodości, korona 3 gwiazdy. No i wiesz, oni mnie motywowali, nie mówią, żeby też, wiesz, też pisać, no i tak ja napisałem pierwszy tekst, trochę gdzieś tam wypadłem momentami z bitu, nie, ale było to całkiem moim zdaniem dobrze nagrane. W lirycznym zamyśleniu widzę stoję, w nieustannym tworzeniu, wyjaw swe myśli. Chłopaki ogólnie nagrywali w domu na początku, nie, tam ziomeczek robił bity i oni tam sami sobie dawali radę. I gdzieś tam przez Dom Kultury udało mi się tam załatwić studio i te studio załatwiliśmy, że nawet z czasem mieliśmy tam małe wsparcie, tak można powiedzieć, finansowe. No to takie były chyba warunki, nie? To wtedy nawet jak załatwiłem te studio, to było całkiem dobrze, nie? Jak na tamte czasy, o. Po kilku latach w sumie już kończyłem już licencjat. Stwierdziliśmy, że będziemy sobie żyć w Polsce, no ale po pierwszych już 2 wypłatach i... Nigdy nie przestawaj wierzyć, ja w nas nigdy nie przestałem. Gdyby w kraju było lepiej, to bym został tam na stałe. I trzeba dziś się ruszyć, a że szwagier wtedy był w Norwegii, no to decyzja była prostsza, tak? Jakiś punkt zaczepienia jest, to jedziemy do niego, nie? No i takim sposobem przyleciliśmy do Norwegii. Pamiętaj skąd pochodzi, narzekanie nic nie zmieni. Nasze 300 mil do nieba musisz przejść, aby docenić. Ogólnie to emigracja jakby przerwała moją zajawkę na muzykę. I na początku, wiesz, praca, poszukiwania pracy gdzieś... Ale z czasem się, wiesz, poznało trochę ludzi i tak poznałem właśnie mojego świętej pamięci przyjaciela, z którym okazało się, że on miał podobną historię, też nawijał. Polski. Pseudonim Lolek. Takim oto sposobem po prostu powstał pierwszy polski rapowy skład w Norwegii, czyli Emigranci EMGR. Tak jak tu jest EMGR, czyli emigranci tutaj na dziarce, nie? EMGR L Pro. Tak nagraliśmy pierwsze numery i Szeresty mijam rzesze artystów, którzy szukają tej chwili, albo mogą tutaj skończyć, albo już tutaj skończyli. Oslo, które nie zawsze jest piękne. Wchodzę do Tybany w celu wrócić z powrotem do mieszkania, które teraz już jest moim domem. ogólnie, wiesz, fajny klimat, nie? Wiesz, pierwsze teledyski, ja śpiewam o tym, co mnie otacza, śpiewam o tym, co w danym momencie przeżywam, co widzę, gdzieś co mnie ruszy albo co mnie kurwia za przeproszeniem. Jaka jest twoja historia? Opowiedz mi jaka. Ile usłyszałeś opowieści o Polakach? Te emocje trzeba z siebie wyrzucić, nie? I to tym dla mnie zawsze był rap, czyli wyrzuceniem z siebie tych emocji. W pogoni za szczęściem poświęcają często całe życie. Świat stoi otworem, spierdolicie albo zwyciężycie. Kiedyś mówiłem to nieraz, to był taki okres zachwytu, wiesz, takiego, wiesz,
zajebiście z emigracji, jest fajnie, wiesz. I gdzieś ta radość to było pokazane w tych pierwszych kawałkach. Później znowu był taki moment, Ale a w tym raju, jak widzicie, rzadko bywa doskonale. Przyjazd tutaj był nagrodą, a siedzą tu za karę. wiesz, nie będę ukrywał, że właśnie, że niestety, ale śmierć przyjaciela tak dużo mi tam, wiesz, zabrała, bo jednak żeśmy się tu poznali, żeśmy się tam trzymali, tu pierwsze kawałki i nagle Nie wiedziałem czemu, dlaczego, nie wiem do dzisiaj. Odcięty dopływ tlenu, a co później tylko cisza. w przypadku Mateusza niestety podjął sam taką decyzję, żeby opuścić ten świat. To są później zawsze takie pytania, dlaczego, czy ja czegoś nie widziałem, czy coś, wiesz, i bardzo długo się za mną to ciągnęło. No na pewno, wiesz, człowiek więcej gdzieś tam po nocach sobie, wiesz, drinkował i rozkminiał i wiesz, to w złym kierunku to... Ta muzyka to była dla mnie terapią, do dzisiaj w sumie jest, nie? Bo powiem Ci, że za granicami jak się z kimś zaprzyjaźnisz, to ci ludzie są ważniejsi czasami niż rodzina. I chociaż pustkę zostawili, stali się częścią nas samych. Oczy skierowane w niebo, jeszcze kiedyś się spotkamy. Jeszcze kiedyś się spotkamy. Divine intervention. I know how it feel. To już nagrywa, to już nagrywam. Okej. Piszemy dużo nowych utworów i nie dostajemy za nie żadnego wynagrodzenia. Ale my je piszemy, bo my je chcemy napisać. Powiem szczerze, że nie wiem. To pewnie musiało być jakieś przeznaczenie, dlaczego tak bardzo pchało mnie w stronę muzyki klasycznej, w szczególności w stronę muzyki współczesnej. Takie pierwsze zetknięcie z tym, że mogę być kompozytorką i mogę sama pisać i tworzyć własną muzykę, w zasadzie miało miejsce w przedszkolu. Praktycznie już mając 16 lat wiedziałam, że będę zdawać na Akademię Muzyczną, na Wydział Kompozycji. Było dla mnie takie uosobienie kolebki awangardy i właśnie tej takiej wymarzonej muzyki współczesnej, gdzie może i ja mogłabym znaleźć swoje własne źródło inspiracji, a potem tak naprawdę swój własny język muzyczny. Chcę się podzielić tym, co ciągle nieustannie gdzieś dzieje się w mojej głowie. To jest wyzwanie, to jest pasja, to jest coś, co ciągle ze mną istnieje, tak jakby we mnie była po prostu jakaś inna osoba jeszcze zanurzona i podszeptywała pewnego rodzaju dźwięki. To jest coś, co wychodzi z potrzeby serca, ale to jest też coś, co sprawia, że ja mogę za każdym razem opowiedzieć nową historię innym. Wydaje mi się, że przez ostatni rok najbardziej żyłam wydarzeniami, które dzieją się w Iranie, kraju mojego męża. I są to smutne wydarzenia, ponieważ jest to rewolucja, która dzieje się w kraju, która rozpoczęła się po zabójstwie młodej kobiety w Teheranie 16 września ubiegłego roku. Ta rewolucja o haśle Women, Life, Freedom
zdominowała nasze ostatnie miesiące życia. Nikt nie lubi, jeżeli w jego kraju dzieją się złe rzeczy. Od razu zaczynamy przejmować się tym, przejmować losami naszej rodziny, która bądź co bądź dalej mieszka w kraju. Boimy się o nich, myślimy po prostu, co możemy zrobić na odległość. To słychać w dźwięku po prostu, to słychać w dźwięku, tę złość i pewnego rodzaju wyładowywanie emocji, sprzeciw na brutalność. Krzyk, swoisty krzyk, który my musimy wydać właśnie poprzez dźwięk. Do Norwegii przeprowadziłam się w 2019 roku. Nie przeprowadziłam się przez moją muzykę, ale przeprowadziłam się z powodu męża, który również jest muzykiem. Otrzymał on pozycję doktorancką na Akademii Muzycznej w Oslo. Mieszkaliśmy wtedy w Teheranie i pracowaliśmy na uniwersytecie oraz prowadziliśmy festiwal muzyki współczesnej. W Iranie zaczęło się robić bardzo źle od dojścia do władzy Donalda Trumpa. Tragedia, spadek siły waluty irańskiej, działo się nieciekawie. I wiadomo, że pierwsza rzecz, która cierpi w takiej sytuacji, to oczywiście sytuacja kultury. Naprawdę to jest pierwszy moment, gdy mieszkając w konkretnym kraju, mogę się zająć tylko i wyłącznie swoją twórczością i nie muszę bać się o przeżycie. Wydaje mi się, że Norwegia jest pod tym względem krajem niezwykle luksusowym. Zdecydowanie ta przyszłość muzyczna jest tutaj. Także mogę się jakoś w pewien sposób określić taką kompozytorką, obywatelką świata. Bawimy się dobrze. Jeżeli sprawia nam to satysfakcję, to mamy nadzieję, że może innym też sprawia satysfakcję. Wydaje mi się, że w pierwszym moim zespole mieliśmy próby w szkole, w Fabloku. Jeszcze chodziliśmy wszyscy do szkoły i chyba wtedy uświadomiłem sobie, że może coś być z tego mojego głosu, bo śpiewałem. Zdałem sobie sprawę, że mam trochę tego powera i warto by było chyba coś zrobić. Wcześniej to było takie siedzenie na ławce, gdzieś tam granie gitara, 3 struny na osiedlu w Szanowie. Także pierwszy raz lizłem wtedy rock'n'rolla i oj, bardzo mi się spodobało. Także. Ogólnie mój przyjazd do Norwegii polegał na tym, że to miał być czas, w którym ja odpocznę od rock'n'rolla, bo już dużo tego rock'n'rolla w moim życiu było. Moja żona nie do końca wtedy, że tak powiem, lubiła to, że
stwierdziliśmy, to była nasza wspólna decyzja, zawsze tak się śmiejemy. Żona chyba stwierdziła też, że żeby przyjechać do Norwegii, wiadomo, pieniądze, to tamto, sytuacja w Polsce różna. 3 lata później spotkałem Pawła, basistę Napadu, więc rock'n'roll trwa dalej. Napad jest wszystkim. Napad jest wszystkim. Napad to jest miłością mojego życia, moją kochanką, moim przyjacielem, moim zrozumieniem, czymś, co jest w stanie mi pomóc, kiedy mam gorsze dni, czymś, co daje mi największą satysfakcję, największe szczęście, jeżeli przebywam z chłopakami w zespole. Najgorsze są dni, kiedy nie ma próby na przykład, kiedy nie ma koncertu, kiedy jest za dużo ciszy, nie? Ładuję baterię na koncercie, ładuję baterię na próbie. Sprawia mi to niesamowitą frajdę. I ja muszę pisać, muszę tworzyć muzykę, muszę komponować, muszę widzieć tych wszystkich ludzi, te wszystkie twarze i na koncertach, i na scenie. Od razu w głowie pierwsze słowo to jest rodzina. Powiem Ci tak, jakbyśmy mieli tą samą krew w żyłach, wiesz? I jesteśmy różnymi ludźmi z różnych domów, rozumiesz? Inaczej wychowani i w ogóle. Ten puls, to tempo, te serca biją w tym samym timingu. Polskie środowisko muzyczne w Norwegii. Jednak ta Polonia jest głodna muzyki, ta Polonia jest głodna imprez, ta Polonia jest głodna tej polskości. Nie ma aż tak dużo zespołów polskich tutaj, prawda? Raczej trzymamy się razem, pomagamy sobie nawzajem, na pewno nie ma hejtu między jednymi a drugimi muzykami, w ogóle nie ma. Ja myślę, że nie ma takich rzeczy. Raczej jakieś tam podszczypliwe żarty, czasami wiadomo. Tematy imigracyjne są w moich tekstach podejmowane w takiej kwestii rozłąki z rodziną, z bliskimi, z ludźmi, których kocham, którzy są tam, a jestem tu. Brakuje mi bardzo rodziny, wiadomo, dzieci, żony, no i przyjaciół, których mam w Polsce, rodzinę, którą mam w Polsce, tak? To jest moje marzenie, żeby być blisko z wszystkimi ludźmi, których kocham i tak, to jest moje marzenie. Czuję, że mógłbyś tam być. Czuję, że mógłbyś tam być. Znalazłam miłość w Norwegii. Akurat dzisiaj trafiłeś na bardzo fajne miejsce w moim życiu, ponieważ wczoraj się zaręczyłam. W moich piosenkach skupiam się jakby najbardziej na miłości, aczkolwiek nie jest to tak wbrew pozorom taka powierzchowna miłość. Bardzo często tęsknota, melancholia. Dla mnie muzyka jest formą mówienia o emocjach. Looking through the glass, making fantasies. W ogóle Norwegia bardzo dużo mi dała. Norwegia dała mi nowy start w życiu. Może nie będę tutaj, że tak powiem, skupiała się na detalach mojego życia w Polsce, ale nie było ono zbyt kolorowe. Norwegia mi dała przyjaciół, Norwegia dała mi możliwości, Norwegia dała mi dobrą pracę i dała mi możliwość zbudowania sobie życia na nowo. Nie zrozum mnie źle, bo jestem Polką z krwi i kości, 100%. Myślałam o tym, żeby tworzyć po norwesku, ale nie wiem, nie jestem pewna. Wydaje mi się, że mimo wszystko, mimo że władam tym językiem, no to jest język polski, jest moim pierwszym językiem, jeżeli chodzi o emocje. Mój język miłości to tak naprawdę ani polski, ani norweski, tylko język miłości. Od w ogóle, jak czasami ktoś mi podeśle tylko beat i z tego powstaje, gdzieś tam w mojej głowie od razu rodzi się melodia, rodzi się tekst, w ogóle nie wiem skąd. No i później jest piosenka, to jest fajne. A jeszcze jak komuś się to spodoba, to już w ogóle wow. Na samym początku muzyka dawała mi frajdę. Na przykład jak ktoś się mnie pytał, co robię i kim jestem, to dla mnie muzyka to była taka wizytówka. Jak byłam nastolatką i w domu była bardzo ciężka sytuacja i zawsze ta muzyka była taką
to byłam ja. Ja nie byłam Dominika, która na przykład mieszka z babcią, nie ma rodziców albo no różne tego typu, można by powiedzieć, problemy. Tylko Dominika, ona śpiewa. Więc muzyka dała mi taką tożsamość i poczucie wartości. Też takim była chyba ratunkiem na to wszystko. Chyba jestem na etapie trochę takiego kryzysu twórczego, można byłoby powiedzieć. Zrobiłam sobie małą przerwę. Czasami się tak zastanawiam, czy ta muzyka to ona tak mi towarzyszyła, bo szukałam miłości, bo szukałam takiej akceptacji chyba od innych ludzi. Znalazłam miłość i czuję się kochana. Mam super rodzinę, mam dużo przyjaciół, czuję się akceptowana. I jasne, że wtedy w takich szczęśliwych momentach to ta muzyka nie ciągnie mnie do pisania wtedy piosenek, ale nie wydaje mi się, że ze względu na to, że znalazłam miłość, że w ten sposób kończy się moja przygoda z pisaniem i z muzyką. Czasami reaguję na to, jak ludzie mówią, o, ty jeszcze śpiewasz, to tak jakby, nie wiem, po 30 to już w ogóle koniec, bo już masz rodzinę, dziecko, dom i tak dalej, faceta, no to już nie wypada, żeby tam gdzieś, nie wiem, jeździć i śpiewać, nagrywać piosenki, koncertować. To takie trochę jest, czasami się tak zastanawiam, okej, a co miałam już na emeryturę przejść? Jeżeli miałabym sobie czegoś życzyć, tak naprawdę, nie wiem, bo wydaje mi się, że los mi daje tak dużo i szczególnie te ostatnie lata, to tak jakby, nie wiem, reparuję jakieś stare blizny i czy ja w ogóle mogę prosić o więcej, bo... Taki pierwszy moment, kiedy ja wyczułem, że ja mogę grać, to może nie ja wyczułem, to wyczuła moja mama, będąc jeszcze małym dzieckiem. Miałem to szczęście, że nauczyciele, którzy zaczęli tą edukację moją, to byli naprawdę dobrzy nauczyciele i kierowali mnie bardzo fajnie. Czyli otwierali mi oczy na świat muzyki klasycznej i cały czas mi tłumaczyli: Sebastian, jak zagrasz klasykę, zagrasz każdą inną muzykę. Nie przejmuj się zespołem kombi, nie przejmuj się niczym innym. Jak będziesz grał klasykę, wierz mi, że każda inna muzyka będzie dla ciebie banalna. I pan Łosowski, Sławek, który zawsze grał na tych swoich wtedy kosmicznych syntezatorach, dla mnie był Bogiem. Czyli ja też siadałem na tej sofie, brałem poduszkę i naparzałem po tej poduszce palcami i tak choćbym rzeczywiście grał na tym syntezatorze. Wiadomo, w latach już jakich żyjemy, muzyka jest zupełnie inna, a klasyka jest czymś wręcz dziwnym dla wielu osób, prawda? Takiej muzyki się nie słucha, a szczególnie młody człowiek. Natomiast kiedy zacząłem komponować własną muzykę, tutaj był nacisk świętej pamięci mojego brata, który był świetnym DJ-em, dużo młodszy ode mnie, 13 lat młodszy, i on mnie utwierdzał w tym, że Sebastian, to jest dobre, że ty masz talent i próbuj, i próbuj. I zacząłem już po przyjeździe do Norwegii tutaj sobie stawiać pierwsze kroki. Na pierwszym planie była praca i jakieś lokum. Dopiero później, kiedy już wszystko to ogarnąłem, brakowało mi muzyki, brakowało mi tego, żeby móc sobie usiąść i zagrać choćby na pianinie tylko dla samego siebie. Jeżeli grasz, jeżeli malujesz, jeżeli piszesz, no musisz to uwalniać z siebie. Będziesz musiał to przelewać prędzej czy później, bo to się gotuje, to się zbiera. Od klasycznej przez elektronikę do rockowej. Zależy, gdzie w danym momencie byłem, zależy, co mi tam w głowie się działo. Raczej złej muzyki nigdy nie ma. Każda muzyka jest opowiadaniem, przedstawia ciebie w danym momencie. I też mi się wydaje, niedobrze by było ją czy sprawdzać, czy krytykować, no bo to nie o to w tym chodzi. A muzyka, nieważna jaka, musi być prawdziwa. Jeżeli jest prawdziwa, jest piękna.
Moja muzyka ma za zadanie, moim zdaniem, przybliżyć tą muzykę klasyczną do przeciętnego słuchacza. Chcę szukać nowych rozwiązań dla muzyki klasycznej. Muzyka, którą w tej chwili robię, jest muzyką opisową, jest muzyką dobrą do być może jakiegoś filmu, a być może też po prostu, żeby wrzucić słuchawki i się w nocy przed spaniem odprężyć. Tworzę dla siebie. Po prostu uspokaja mnie to. Uspokaja mnie to i to jest tak choćby pisanie pamiętników. To jest jakiś moment. Powiem szczerze, że na przykład jest taka historia z tym moim utworem Algorytm, gdzie parę lat temu zamordowano mojego brata. I właśnie, wiesz, w takim momencie, kiedy ja też byłem bezradny, bo ja nie mogłem z tym nic zrobić, mnóstwo pytań w głowie. I w tym momencie właśnie, kiedy możesz wsiąść i wyrzucić to siebie, to wiesz, to jest właśnie to. I ta muzyka wtedy, jedyna rzecz, która tak jakby pozwalała mi, że krzyczę, wiesz. Te krzyki budziły mnie w nocy, wiesz. Ta muzyka rozwalała mi głowę. Także każdy ma swoją historię i tak to chyba mogę zakończyć. No bas, bał, bał, bał i zrobione, nie? Więc mówię, dobra, Tomek, będziesz grał na basie, nie? I tak się zaczęło. I jakby wyjazd do Norwegii troszeczkę mnie odciął od muzyki. Tutaj nastąpiło duże skupienie na pracy. Umówmy się, wyjeżdżasz na emigrację za tak zwanym chlebem, czyli po to, żeby pracować, żeby polepszyć swój byt. Przede wszystkim tu jest tak dosyć ciężko znaleźć fajnych ludzi do grania. Nie ma takiego wyboru, jak jest na przykład w Polsce. W Polsce nie ma problemu, rzucasz ogłoszenie, szukam gitarzysty i od razu masz 10 feedbacków, nie? Natomiast tutaj szukasz gitarzysty i może się za tydzień odezwie jeden, może nikt się nie odezwie. Ja miałem cały czas gitary w domu. Często słyszałem gdzieś tam od żony, że sprzedaj to, po co ci i tak dalej, a ja jestem taki, że stoi w kącie, jeść nie woła, spokojnie, niech sobie stoi, nikomu nie przeszkadza, nie? I tak sobie mówię, no kurde, dobra, już wystarczy, już, coś tutaj się, wiesz, jakaś struna zadrgała i zakładam band. Większość, których pytałem, to było na zasadzie takie, a wiesz, no ja... Mają rodziny, a to jednak, wiesz, granie w zespole narzuca ci pewien rygor, z którego musisz się wywiązywać. To, że powstał mój zespół, to był całkowity przypadek. Powstał skład 2 Polaków, 2 Słowaków i 1 Norweg. Ja bardzo poważnie podszedłem do tego projektu. Rockit stał się pewnym modelem życia. Jeżeli byśmy mieszkali bliżej, moglibyśmy się spotykać częściej. Spotykamy się i tak, wydaje mi się, że bardzo regularnie i dobrze, bo spotykamy się 2 razy w tygodniu na 4-5 godzin. Zasługą tego jest to, że my nie mamy dzieci, jakby małych dzieci. Te obowiązki związane z moimi dziećmi, typu jeżdżenie do przedszkola, odbieranie, zawożenie, szkoła i tak dalej, nie kolidują i nie przeszkadzają w znalezieniu tego czasu. Jeżeli zaczynamy rozmawiać o wieku, to bo ludzie tak uważają, że kryzys wieku średniego to jest coś złego, no bo już jest namaszczony złym słowem kryzys. To nie jest żaden kryzys. Człowiek przewartościowuje swoje życie. Dosłownie, przewartościowujesz wszystko, co masz, spoglądasz wstecz i zaczynasz się zastanawiać, czy to, co robiłeś, jest ok, czy to, co robisz w tej chwili, jest ok, a może się okaże, że do tej pory myślałeś całkowicie inaczej, zaczynasz myśleć na nowo. Ja bym powiedział, że to jest pewnego rodzaju reinkarnacja, więc zaczynasz sobie zdawać sprawę, że praca
jest dla ciebie, a nie ty jesteś dla pracy, nie pracujesz za karę, tylko musisz pracować dla przyjemności, więc musi to być praca, która sprawia ci przyjemność i twoje życie musi ci sprawiać satysfakcję. I ja myślę, że wyjazd do Norwegii to był taki jeden z takich elementów tego kryzysu wieku średniego. Granie to był jakby powrót z powrotem do korzeni, czyli coś, co zgubiłem gdzieś po drodze w swoim życiu. Kurczę, przecież ja kocham grać, nie? I ciach, kupujesz gitarę i zaczynasz od nowa, nie? Poza graniem mam jeszcze drugą pasję, czym jest paralotniarstwo i muszę to moje życie dzielić pomiędzy pracą, domem, lataniem i graniem. Latał będę dotąd, dopóki mi kondycja fizyczna na to pozwoli. Dopóki moje body będzie jeszcze na tyle sprawne, że będę mógł latać. Nie potrafię znaleźć fanów w zjeżdżaniu na nartach. Na przykład, co jest fajnego w tym, że pojedziesz na górkę i zjedziesz na dół? To jest tak jak skok ze spadochronem, bo ludzie się mnie pytają, czy skakałeś ze spadochronem. To nie ma fanów w tym. Co to jest za sztuka wyskoczyć z samolotu i wtrafić w ziemię, nie? Każdy to potrafi, nawet bez spadochronu. Nawet kamień wyrzucić i on to zrobi. Więc co to jest za filozofia? Filozofia jest stać na ziemi i polecieć w górę na przykład 1000 metrów wyżej, nie? Jak będę na emeryturze i się wyprowadzimy już do Hiszpanii na stałe, bo taki jest plan, to będę sobie siadał w parku z gitarą i będę sobie grał dla siebie i dla ludzi, jeżeli ktokolwiek będzie chciał słuchać mnie. A jak ktoś mi jeszcze za to jakiegoś eurasa dorzuci, to będę super happy. Taki mam plan na starość. Proszę Państwa, wylądowaliśmy na lotnisku Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest godzina 21:30 czasu lokalnego, a temperatura na zewnątrz wynosi 17 stopni. Prosimy o pozostanie na swoich miejscach zapiętymi pasami bezpieczeństwa do momentu zatrzymania samolotu na stanowisku postojowym i włączenia sygnalizacji zapiąć pasy. Prosimy o zachowanie